Wyciskamy skórę, mniej więcej 2,5 cm skóry między kciukiem a palcem wskazującym. And then the needle will enter the skin at 45 degrees either from below, or you can go from above, and then deliver the vaccine at the same rate, 1 second for every 0.1 milliliter. Sharp away, cotton wool on. I wsuwamy całą igłę pod kątem 45 stopni od dołu lub od góry. I teraz. We talk about socially clean things. Oh yeah, so we don't clean the skin before an injection. The guidelines state that as long as a patient is socially clean, then we don't need to clean them. Nie musimy oczyszczać skóry przed iniekcją pod warunkiem, że pacjent wygląda na czystego, jest socjalnie czysty. Wtedy nie musimy czyścić. What is socially clean? Are pharmacists socially clean? To znaczy, czy wy jesteście... Usually. Sunday mornings? And if you like, you know, I would say something maybe not socially. Yeah. So it's only if it was visibly dirty, like a farmer or a builder, we would have to clean it with soap and water. Tylko w przypadku, gdy widać, że jest skóra zabrudzona, wtedy musimy ją czyścić zwykle tylko i wyłącznie wodą z mydłem. It sounds quite slow, going 1 second for every 0.1 milliliter. When you're starting out, the reason we do that is because if you whack that in, 2 things will happen. The vaccine will come back out, the route of least resistance, or it's going to make space in the muscle, which would be painful. Czyli brzmi to za wolno, 1/10 mm na 1 sekundę. Niemniej jednak na początku, tak się uczcie wstrzykiwać, jeżeli wstrzyknięcie szybko z dużą mocą płyn do mięśnia, ten płyn albo bardzo rozciągnie ten mięsień, bo spowoduje większe zniszczenia, albo wypłynie kanałem wstrzyknięcia. Key thing to stress is sharp safety. We have to plan the use of this, make sure that we have the least movement. If we get a needle stick injury and it's a clean needle, then it's a life lesson learned. However, if it's a dirty needle, then we have to allow that to actively bleed, run it under a tap, clean it, dress it, and then go to hospital for blood tests. Czyli bezpieczeństwo jest kwestią podstawową. Przeciwdziałanie ukłuciom się igłą jest podstawą. Jeżeli ukłujecie się czystą igłą, na szczepionka jest do wyrzucenia. Jeżeli ukłujecie się igłą po szczepieniu, a igła, która ma kontakt z krwią pacjenta, to rodzi całą falę problemów. Przede wszystkim musicie upewnić się, żeby to miejsce krwawiło, czyli spowodować krwawienie tego miejsca, założyć plaster lub opatrunek i udać się do szpitala. Krzysztof powie, jaka jest procedura w Polsce. Jako osoba doświadczona z eksperymencją zawodową, mianowicie w pogotowiu ratunkowym, któregoś razu udało mi się pomyłkowo zakuć igłą po pacjencie. Proszę Państwa, nie mam pewności, czy w całym kraju jest jednolita karta ekspozycji zawodowych. Wiem, że w szpitalach i w pogotowiu ratunkowym one są takie same, natomiast nie wiem, czy Państwo będą mieli, że to jest karta, która jest w obrębie placówki ustalana po prostu na potrzeby danego zakładu, czy jest to ujednolicony projekt. Natomiast procedura po takiej ekspozycji wygląda w sposób następujący, tak jak już zostało powiedziane. Należy wycisnąć jak najwięcej krwi z miejsca ukłucia, spłukać to wodą, nie używać żadnych detergentów, a tym bardziej alkoholu, żeby to dezynfekować. Zakładamy na to suchy opatrunek i udajemy się do szpitala zakaźnego po uprzednim wypełnieniu tej karty ekspozycji zawodowej. Tam procedura jest następująca. Mają Państwo 4 pobrania krwi, mianowicie pierwsze pobranie jest od razu, drugie jest po miesiącu, trzecie jest bodajże po 3, a ostatnie, jeżeli dokument jest po pół roku. I niestety przez pierwszy okres czasu przyjmuje się w takiej sytuacji
leki antyretrowirusowe, czego Państwu bardzo nie polecam, ponieważ ich najznakomitszym objawem czy efektem ubocznym jest niestety biegunka i dość obfite wymioty. Ale jeżeli ktoś ma ochotę rzucić parę kilo w tym czasie, to polecam. Jedyny plus tego, co się z człowiekiem dzieje. Przemęczenie, wyniszczenie. Powiem Państwu szczerze, że ja po tym miesiącu przyjmowania tych leków, to po prostu powiem szczerze, że jak przypominam sobie, jak mój dziadek leżał na spowodowanego swojego szpitalu, to mniej więcej tak się czułem, jak on po chemioterapii. Po prostu bezgranicznie wymęczony, odwodniony, skrajnie zmęczony. Ja się nie nadawałem do pracy, zresztą lekarz zawsze jak przepisuje te leki antyretrowirusowe, pyta się, czy ktoś chce zwolnienie. Ja oczywiście jako pierwszy raz powiedziałem, że biegunka, wymioty, co to takiego. To po tygodniu, jak już chodziłem taki lekko zawiany, a jeszcze byłem kierowcą, na dodatek w pogotowiu wtedy, to stwierdziłem, że chyba jednak sobie odpuszczę tą przyjemność i posiedzę trochę w domu. Więc nie polecam, ale procedura wygląda właśnie w ten sposób. Cheers. Any left-handed people? Leworęczny? One, Jest leworęczna. two, three. Oh, hiding. Ale nie słyszałam, o co chodzi. Leworęczna? Leworęczne osoby. Yeah. Ręka w górę. They are working on a cure. Nie martwcie się, pracują nad lekarstwem. But, vaccine. In a serious note, you may have to move things around, obviously, to use your left hand. So sharps box you would want over this side for the least amount of movement. Dla osób leworęcznych aranżacja pomiędzy pacjentem a pojemnikiem na igły jest przeciwna, inna. Podobnie jak szczepicie drugą rękę pacjenta, możecie troszeczkę inaczej zaaranżować miejsce szczepień, miejsce pracy. And last thing on the vaccine, the pre-filled vaccines, there's an air bubble in there. It stays in. If you read the manufacturer's instructions, it is part of the delivery mechanism. Helps keep vaccine in the arm and so forth. Gotowe szczepionki zawierają pęcherzyk powietrza, które tam powinien zostać, my próbujemy się go pozbyć. And also questions have been asked in regards to the cold chain. We don't need to warm the vaccine up before we deliver it. We can get that out of the fridge and we just deliver it as and when. Szczepionki, które są trzymane w lodówce, nie ma powodu, nie ma wymogów, żeby je ocieplić, trzymać w cieple. Możemy podawać prosto z lodówki. And the last thing, always check that you have a point on the needle. 3 years back, there was a small batch in the United Kingdom that was sent out where the needle was on back to front. Więc pierwsze, zobaczcie, czy igła jest ostra, czy jest punkt, czy jest ostra. 3 lata temu był przypadek, gdzie cała seria szczepionek, igła była stopiona w szczepionkę w odwrotny sposób, czyli tym ostrym końcem do środka. Zewnętrzny koniec, który miał być ostry, był tępy. I had a British pharmacist who had done her vaccine training, and she'd arranged for her husband to be her first person to vaccinate, and he was winding her up about it. He came in, she vaccinated him, he screamed, she continued, he was in a lot of pain, and afterwards the needle was on back to front. Farmaceutka z Wielkiej Brytanii zaszczepiła właśnie taką tępą igłą swojego męża. Mąż się na początku nie nawijał, że to boli, a ona mimo wszystko kontynuowała iniekcję. Szczepionka była bardzo bolesna, później się okazało, że rzeczywiście ta igła jest do góry nogami. I know who speaks English now, because you laughed before the interpretation. Okay, cool. So what we are going to do now is break into 3 groups between myself, Peter and Chris. We will watch you do an intermuscular injection and a subcutaneous injection. If those who want to practice English come with me to the back, makes life a bit easier for me.
We do like 20 minutes. Alright, yeah. 20 minut praktyki, pierwsza faza i później idziemy jeść. Right, let's see what... You'll be our patient, yeah? I'm not your patient, I'm watching. Okay then, who is going to be your patient? So volunteering, aren't you? No, not yet, you can watch. You're okay with needles? You're not going to faint or collapse, freak out. Okay. So, my Polish is very limited to tak and dobrze. So you all have to be good, because I don't know what bad is. Źle. What? Źle. 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 My tongue doesn't work like a Polish tongue, so I struggle with words. Right, who's up first then? It looks that way. So all, as I say, yeah, all we need to do is think about, actually that'll work, so put that there, sheath off, get rid of it, stretch, sharp scratch, vaccine, and then you pop that on, easy. Sharp scratch doesn't translate in Polish, does it? Pudełko na igły. Small bite was what I think they say less. Ukłucie, zadrapanie. Take like this, yeah. Arm it. Yeah, good. Dobrze. Yeah. Yeah. Yes, yes, yes. What did I say? Yes. Tak. There we go. And then thumb. Let's try and use your thumb. So you want to use your thumb. Yeah, there we go. Yeah. Yeah, 1 second for 0.1 milliliter. There's normally 0.5 milliliters, it's about 5 seconds. And then if there's any blood, pop that on. Brilliant. When I take the needle out, it's rather fast or Yeah, it's fine. So you can go in, deliver it, and then just out, and then pop it in. what's the moment when you stop actually stretching the skin? Or you Once the needle's back out, because if you think you stretch the skin, put the needle in. If you let go now, the skin's going to spring back, cause more trauma. So keep it stretched in, out. Subcutaneous, so have a go at pinch and an inch. Pinch an inch and then in at 45 degrees from above. Well, that's good. Gotcha. Doesn't it? Brilliant. Excellent. Easy. I didn't forget about that. You did. In real life you wouldn't, because not all vaccines bleed. Some you can inject someone, they'll not bleed, but sometimes there might be a little trickle and you just have to hold that on, maybe put a plaster on. Okay. But it's that simple, and it's even easier on a real arm because this is plastic and this needle's blood now. And I think like when you put like the place where there's something inside, like it hurts, it hurts less. Yeah. It is the same. More not for the bleeding, but maybe for the pain. Yeah, and we've all been vaccinated, and we've had good and bad vaccines, haven't we? And the feedback in the UK is patients would rather go and see pharmacists than a doctor or a nurse for vaccines, because it hurts less. Pharmacists have more time to consult patients and talk to them and do it properly. Maybe it's less stressful for the patients. It is as well. Everyone likes pharmacists. These are just nice people. Friends, yeah. Next. Who's up next? Here we go. I'm not handed, but I can do it as right-handed, okay? Oh, wow, that's magic powers. You can do. I can be your sharps box. I can be your sharps box. So, like, okay, so left. No, oh, what are you doing? You're running away.
She's talking about her hands. Yeah, so I'll be your sharp spot, so I'm pretend to be a table. So take it off. Odsłoniliśmy tego Yeah, sharp spot, niepotrzebnego cool. Stretch. Stretch from above, yeah. Small bite. Wiem, że jestem In. w styczniu. Thumb, fire, yeah. Keep it stretched until you pull it out. Out, sharp spots. Boom. Easy. Tak. Yeah. Cool. So we never resheath, but unfortunately I have to when we're training, because it's the only way we do it. So have a go at this subcut, so pinch an inch, pinch, and then in at 45 degrees, fire, brilliant. Is there any kind of eating this? Yeah, keep that pinch then out, and then sharp spots. I'll answer that question. Yeah, it's just practice. I'll come back to your question about needles. Why do we do a subcut injection? Does anyone know why? What type of patient?